Jeżeli Twój Ricoh MP3351 lub podobno robi tego typu wydruki, widzisz, tu jest biała linia, tu jest biała linia. Białe kreski mogą być spowodowane tym, że zabrudzony jest laser. Wyłącz kserokopiarkę przełącznikiem głównym. Otwórz przednią obudowę. Tutaj jest wszystko zabrudzone. Szybka od lasera jest dokładnie tutaj, ale najpierw oczyścimy sobie wnętrze. Teraz zobaczmy, jak wygląda nasza szybka. Widzicie już, co się dzieje? Ile tu jest brudu? To jest wszystko brud z tej szybki. Należy ją po prostu wyczyścić. Tak wyczyszczoną szybkę wsadzamy do maszyny z powrotem. Warto wyjąć moduł lasera i sprawdzić, czy on nie jest jeszcze bardziej zabrudzony. Ok. I idziemy tam. Laser unit należy rozłączyć. Przede wszystkim tą małą zapinkę. Żeby było łatwiej, możesz w tym momencie wyjąć toner hopper. Teraz delikatnie wyciągnij moduł i możesz rozłączyć przewody lasera. Ok. A z przodu wyciągamy unit, ale tylko troszkę i rozłączamy jeszcze ten jeden przewód. Ok. Jak widzisz, cały moduł jest bardzo zabrudzony. Tu jest szyba lasera, którą czyściliśmy, ale spójrz, co się dzieje obok. To wszystko należy wyczyścić. Teraz moduł wygląda o wiele lepiej, jest wyczyszczony. Proponuję ponownie wyczyścić szybkę. Ale najważniejsze, skoro tutaj było tyle brudu, zabrudzeniu mógł również ulec silnik poligonowy, Polygon Motor Mirror, czyli serce kserokopiarki, więc dostaniemy się do niego. On jest tu. Tu są szczelki, które zapewniają bezpieczeństwo laserowi, że się on nie brudzi. No ale to różnie bywa. To jest silnik lustra poligonowego, który kręci się z olbrzymią prędkością. Pracują boki tego lustra poligonowego i tych boków nie należy dotykać, bo można je zarysować. W każdym razie czasem trzeba takie lustro poligonowe wyczyścić.
możesz wyczyścić laser, ale tylko czymś bardzo delikatnym i spirytusem. To jest jedyny sposób na to, żeby laser wyczyścić w sposób delikatny. Wyczyść szybkę lasera, drugą. Składamy laser i montujemy go z powrotem do kserokopiarki. Zanim zainstalujesz laser, ponownie wyczyść tutaj wnętrze kserokopiarki. Pamiętaj, żeby podłączyć wtyczki, czyli tą, tutaj. I wsuwamy moduł do końca. Okay. Quite good.